Kurde, jak się zatkał, ty! Orlen! Lokowanie produktu, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Orlen. Sandał i śnieg jakoś się nie klei, prawda? Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jak to daleko w Kirgistanie. Ja nazywam się Tomasz Jakimiuk, jeśli mnie nie znacie, to poznacie, moi drodzy. Zapraszam w podróż przez góry do miejscowości Osh. Proszę zobaczyć, tutaj chyba jest wjazd na autostradę. Tu szefowa coś sprzedaje. O kurczę, a co my tu mamy, kierowniku? Ktoś od nas czy nie od nas? Aż zerknę sobie. Nie, to nie jest Polska. KS, kirgijska. Kirgijska. Po co te nerwy, moi drodzy, po co te nerwy? Ale że mamy tutaj Made in Poland, ty! Ale jaja! Zobaczcie na to! W szoku jestem. Polska, my jesteśmy, moi drodzy, wszędzie. Ja powiem wam jedną życiową radę. Im mniej rzucasz się w oczy, tym lepiej w podróży. Ale tutaj na wschodzie naprawdę to nie ma znaczenia. Oni sobie patrzą i myślą tak: a jakiś durak, pewnie jakiś Rosjanin, znając życie, a może Amerykanin przyjechał, to niech sobie tam połazi, nie? Tylko co trzeba pilnować? Trzeba pilnować, żeby ktoś się nie stuknął. No bo tutaj faktycznie możecie po prostu ktoś stuknąć, ktoś przejechać. Tutaj szefowa sprzedaje jabłuszka. Zobaczcie, jakie dorodne. Ale muszę też przyznać jeden ważny aspekt, że tutaj jak Kirgizowie próbują trochę oszukać, to oszukują tylko i wyłącznie na małe sumki. No takie malutkie, że można przymknąć oko. Co, może mrożonkę do sklepu? Привет. Co my tutaj loda zjemy? Są lody? Co tutaj u szefowej można kupić? Ty, napoje, chipsy. My lody chcemy. Извините, у вас мороженка есть? Нет. No da. No dobra. Nie ma mrożonki, to nie ma kierownika. Czy widzicie kirgijską czarinę? Proszę bardzo. Czarina sobie leży, każdy ją omija. Nie ma prawa stuknąć, nie ma prawa nawet dotknąć. Czarina leży. Czeka czarina na ulicy. Miejmy nadzieję, że czarinie nic się nie stanie. Po przeanalizowaniu 200 km do najbliższego miasta w tamtą stronę, więc kupiłem u szefowej takie domaszne rzeczy. To jest z mięsem i z kartoszką. I tutaj jeszcze kilka takich smakołyków, jakieś takie ciastko, jakieś takie z kartoszką, coś, żeby, wiecie, kalorii było. W tych stronach zawsze staram się kupować takie domaszne rzeczy, czyli robione ręcznie, a nie jakieś takie importowane, bo to smakuje. To jest dobry smak. Chyba pójdę jeszcze wezmę. Takie dobre. Zobaczmy, czy czarinka zje. No, masz czarinka. To jest mączne takie, to z orzechami. Ale czarina to nie jest rasowiec, więc on... Dobra, to jeszcze czarinie dam kawałek, bo grzeczna psiula. Widać, że sunie małe ma. No, misia. Czarinka nasza. Bo my czarinki dbamy. Dobre? No dobra, podzielę się ostatnim kawałkiem. Trzymaj, czarinka. Ale już muszę zostawić, bo jak w górach mnie noc zastanie, to ja czarinka nie będę miał poprosić kogoś, żeby mi dał, tak? Grzeczna psiula. Grzeczna. Oj, ale blisko. Ale by przywalił. Zobaczcie, jak pięknie, kurde.
żeby maszyna nie zjechała. No, żeby nie zjechał. A tutaj coś tego. Idę im pomogę trochę poprzerzucać, żebyśmy mogli szybciej przejechać. Kurde, jak się zatkał, ty! Boże. O kurde. Serwis popychania, ty. O kurde. Ale maszyna, ty. Nieźle. Powiem, o, tego to chyba nie przepchniemy. Dawaj, dawaj. 4 chłopa pcha. Nie pójdzie. Nie wiem, czy my to damy radę. Wakacje w Kirgistanie mówią. Co on tam będzie? On tu chyba będzie zdejmował tą koparkę. Ale ładnie. Aż się zadychałem. Patrzcie, łyżką próbuję. Łyżką odepchnąć. O kurde. Patrzcie na to. O kurde. To się nazywa pakura. To się nazywa wyższy skill. W szoku jestem. Ale wszyscy przyszli pomagać, ogarnęliśmy. Poszło. Słuchajcie, jest tak zimno tutaj w górach, jak podjechaliśmy do góry, że normalnie gęsią skórkę, nie wiem czy widać. Ale no normalnie domarzam i tutaj jeszcze szyk reklamy na kamieniu. Grubo. To się troszkę się odkorkowało, ale zobaczcie jaki korek powstał. No. Dobra, żeby mi tam plecaka nie gwiznęli. Dobra, lecimy. Ziomek ucieka, z plecakiem mi ucieka, ty. Ale jaja. Dobra, tutaj sobie się zatrzymałem, skoczymy, ale piękny widok. Czerpmy. Tutaj woda z gór, świeżutka, kubeczek, żeby się napić kulturalnie. Kozie rogi pomalowane na złoto. Zobaczcie, jakie kurcze, jakie tu muszą być kozy. Śnieżna pantera. Co tu jeszcze wam pokażę? Rzecz jasna. Orzeł. Widzicie, jak jest zimno? Widać parę? Ale zarąbista woda. 10 na 10 w skali kierownika. A my jedziemy aż tam. Zobaczcie, taką serpentyną z chłopakami. Serpentyną, oni na wesele jadą. Czarinka, no misia. Zobaczcie, jaki fajny ten wsiulek. Jak on tutaj się dostał Czarini, to nikt tego nie wie, moi drodzy. On sobie tutaj pilnuje te sarenki za płotem, prawda? Czarina. Toaleta 10 somów. Tutaj chłopaki zasuwają, ale powiem wam, że przypomina mi się teraz droga, którą przebyłem na Wyżynie Tybetańskiej. 2016 rok. Kierownik zapierdzielał po Wyżynie Tybetańskiej. To byli czasy z hulajnogą jeszcze. I ja pamiętam, że z takiej górki na hulajnodze zasuwałem. Że ja sobie zębów nie wybiłem jadąc, wiecie, z Polski do Chin czy przez Afrykę na hulajnodze, to ja nie wiem. Ale to wyższy poziom kierownictwa po prostu hulajnogowego. Właśnie wjeżdżamy do tunelu, 3 km. Jalalabad 441. Idę tam, zerknę z tego, na drugą stronę. Tutaj mamy tunel, a tutaj chyba taki shelter dla ciężarówek, gdyby coś tam się stało. Tak mi się wydaje. Jest tak zimno, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak może być zimno. Co w tym sheltrze?
A tam ziemia chyba nakopana, żeby w razie czego można było zimą posypywać drogę. I pomyśleć, że tędy zasuwali szlakiem jedwabnym kupcy. Kiedyś. Ale chłodno. Uuu. Teraz chwila. Przepraszam, mam przjawkę na lokowanie produktu. Orlen. Lokowanie produktu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Orlen. Pozdrawiamy prezesa Orlenu. Może się odezwać do kierownika, jak to daleko. Z miłą chęcią nawiążemy współpracę długoterminową. O, czkawka. Zobaczcie, żywy śnieg. Normalnie. A. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. Posłuchajcie, jak wieje wiatr na stepie. Między górami. Przejechaliśmy jedne góry i teraz jeszcze będą drugie góry. Tam, dalej. Powiem wam, że nocleg dzisiaj w namiocie, no to może być grubym wyzwaniem. Ciekaw jestem, czy namiot by wytrzymał tak duże naprężenia przez wiatr. O! Czarina! Jeden z drugim się bawią. O, mordule, ale zimno! Ale zimno! Nieprzygotowany kierownik na tego typu eskapady. Zobaczcie na to. Śnieg pada. Ale sypie wiórami takimi grubymi. Ja to w szoku jestem. No tutaj jak rowerem albo pieszo to by było ciężko. Na termometrze pokazuje -1. Czujecie? Już na termometrze w aucie pokazuje 2,5, 2,5 minus gradusów. Słuchajcie, -3 stopnie już. O kurczę. Ale surowe warunki. Niesamowicie surowe. Nie powiedziałbym, że tutaj będzie aż tak zimno. Zobaczcie na to, co tutaj się dzieje. -3 stopnie, słuchajcie. Co prawda nie zginąłbym tutaj w tych warunkach, bo bym dał radę. Śpiwór, materac i namiot dałyby radę. Ale wciąż sandał i śnieg jakoś się nie klei, prawda? Ja też sobie się odleję. Tak jak koleżka tutaj sobie leje w takich warunkach klimatycznych. Ale powiem wam, że no mózg rozbity. Mózg rozbity. Chłopaki pojechali, moi drodzy, a ja tak się wymarzłem, że normalnie w szoku jestem, ale jakoś tak mnie zmęczenie wzięło. Mówię do nich: słuchajcie, ja to już wysiadam tutaj, idę coś szukać do spania, bo normalnie w szok. Jak nie znajdę nic do spania w dobrej cenie, ładuję tam za miasto i ładuję pod namiot. Nie ma co się cykać. Tutaj gościnica była za 300, a tutaj w tym domu na tyłach gościnica jest za 400. To wziąłem tą za 400, bo cicho. Kran wyrwany. No jak widać, warunki takie o. Sandały biorę do środka. Miałem spać pod namiotem, ale deszcz zaczął padać, więc skusiłem się wejść i zapytać. 400 ichniejszych, no to jest około tam 18 zł, 20. No i wchodzimy tutaj do mojej komnaty na dzisiaj. Tutaj koleżka w ogóle zobaczy, co tu się dzieje w 12. Co tam u mnie? O, sorry.
tutaj kurczę jakiś ten koleżka. Ale ja tutaj mam tu miejscówkę. 12 jakiś koleżka, ty. Ale... A ja mam tu miejscówkę, zobaczcie. Takie łóżko. Skromnie, ale skromnie. Oczywiście tutaj, wydaje mi się, że tutaj były pijacki jakieś w ogóle tu okna nie ma. Tu w drzwiach tak samo okna nie ma. Śmiesznie. Pierwsza świeżość to nie jest. Koleżka mówił, że tutaj nikt nie spał. Że czyste. To wierzę, że czyste, no. Ale będę i tak śpiworzy spał. Moi drodzy, na dzisiaj będziemy kończyć. Ja tutaj już śpiworek rozłożyłem, jest godzina 20, ale zabieram się do spania. Chłodno tutaj jest, naprawdę chłodno, ale na pewno by było chłodniej w namiocie. No warunki tutaj, powiedziałbym, za 20 zł nie powalają. Najgorsze jest to, że tutaj okien nie ma. No i taki zapach jest nieprzyjemny. Więc no naprawdę tak awaryjnie, w takich warunkach śpię awaryjnie. Ale jestem tak zmęczony, że no i najgorsze jest to, że jak się przewracasz, to te sprężyny tak po prostu chodzą jak dzikie. Więc zaraz wyłączę tutaj światło i idę w kimę. Tymczasem pozdrawiam serdecznie, dziękuję za obecność na odcinku. Jak macie jakieś pytanka, to dawajcie w komentarzu. Koniecznie przypominam o tym, żeby zamówić książkę Ludzie Drogi. Kto nie ma jeszcze, wystarczy na Google wpisać Ludzie Drogi i wam wyskoczy w najbliższej księgarni, bądź jakaś na księgarni lokalnej bądź internetowej. Tymczasem, moi drodzy, łapeczka w górę, ślad węglowy, no i rzecz jasna, poczta sandałowa. Tymczasem miłego wieczoru bądź miłego dnia i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie, cześć.